Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj zabiorę Was do Muzeum Victorii Alberta. Siedzę sobie właśnie na skwerku przed muzeum i śmigam do ostatniego muzeum tutaj na Kensington. Na samym wstępie tak samo chciałem Wam podziękować za wszystkie subskrypcje i aktywność na moim kanale, nie? To dzięki Wam jakoś to idzie wszystko do przodu. Jest tu nieco głośno od ulicy, ale postaram Wam się w 2 zdaniach przekazać, co ma do powiedzenia Wikipedia na ten temat. A więc Muzeum Victorii Alberta, największe muzeum sztuki i rzemiosła artystycznego w Londynie. Stała kolekcja liczy ponad 4,5 miliona eksponatów. Zostało założone w 1852 roku jako South Kensington Museum. Nazwa pochodzi od królowej Wiktorii i jej męża, księcia Alberta. To tyle, jeżeli chodzi o info, tak z grubsza. Nie będę Wam więcej przedstawiał, na pewno więcej znajdziecie tak samo na Wikipedii. Ja Wam wolę to wszystko pokazać. A jest co pokazywać, bo naprawdę to jest kolejne duże muzeum. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko Wam pokazać, bo jest godzina w 3:45, muzeum jest bodajże do godziny 5, ale nie jestem tego pewny. Zaraz zobaczymy. Ja śmigam do głównego wyjścia, widzimy się w środku. Jeszcze taka szybka, krótka wstawka. Tutaj wchodzicie bezpośrednio do środka, nie potrzebujecie się nigdzie bukować. W zasadzie nigdzie nigdzie. W wcześniejszym muzeum też nie trzeba było się bukować, ale sami widzieliście, jakie tam są olbrzymie kolejki, dlatego dla świętego spokoju ja Wam tam zostawiam linki i normalnie bukujcie sobie bilet, to nic nie kosztuje, tylko minutę czasu. No nic, ja już wchodzę do środka. Tak to ładnie tutaj wygląda na samym wejściu. Idziemy przed siebie, zaczniemy chyba tutaj od środka. Raz tu byłem, ale szczerze powiedziawszy oblecieliśmy szybko to muzeum, nie pamiętam co gdzie było. Jak widać też dodatkowe różnego rodzaju atrakcje, ale za dodatkową opłatą. Wszystkie sale jak widać są opisane dokładnie, co się gdzie znajduje. Wydaje mi się, że zaczniemy od samego początku, od lewej strony. Tutaj nic nie ma oprócz ubikacji. Idziemy zobaczyć Środkowy Wschód, islamski Środkowy Wschód. Jeżeli chodzi o tą kulturę, to za dużo nie mam do powiedzenia. Także znajdujemy się w pomieszczeniu, które nazwali Islamski Środkowy Wschód. Jak widać głównie jakieś naczynia. Tu jakieś dywany. Tu afgański ubiór. No to już ma ponad 500 lat. Tu fragmenty jakiegoś starego Koranu, też 500-letniego. To chyba na razie tyle, jeżeli chodzi o tematykę islamu. Idziemy sobie dalej. No tutaj mamy już naprawdę stare rzeźby. Mamy jakiegoś Buddę, który ma blisko 1000 lat. Tu mamy kolejnego, który ma już grubo ponad 1500 lat. Tu kolejny Budda. Podobnie. No i tu też ponad 1000-letni kamień. Ze Sri Lanki. Nieźle. Tutaj naprawdę będą
co niektóre rzeczy bardzo, bardzo stare, bo to mi utkwiło właśnie w pamięci. Proszę. Tutaj mamy coś chyba z religii Hindu, z tego co widzę. No i tak jak tutaj patrzę na opis, to średnio każda jedna rzecz ma około 1000 lat. Tu podobnie. Wszystko z Hindu. No niektóre mają po niecałe 1000 lat, niektóre ponad. Wszystko z Hindu. No i tak samo, średnio 1000-1500 lat stare, no. Tutaj mamy jakąś salę kinową. To jest tylko exit widać. Ale można coś ciekawego sobie zobaczyć. I jest to chyba tak samo dla memberów. Także mnie to raczej nie obejmuje. Kolejna sala. South Asia. Południowa Azja. Tu z tego co widzę to głównie różne rzeczy z Indii. Ogólnie wiecie co się rzuca w oczy, a raczej w uszy? Cisza. Jest już taka godzina, że dzieciaki powracały ze szkół do domu, także tutaj będziemy mieli na pewno spokój. To chyba tyle, jeżeli chodzi o Indię, przynajmniej o takie ciekawsze rzeczy. Wiadomo, jak ktoś się interesuje sztuką i innymi, że tak powiem, drobiazgami, no to na pewno sobie tutaj coś znajdzie. No. Mnie to specjalnie nie interesuje. Oczywiście bardzo fajnie wszystko zobaczyć, no ale przyszłem tu wam generalnie pokazać, jak to wygląda. Tutaj mamy coś związanego z kulturą tajską. Także jak widać, z całego świata rzeczy można tutaj znaleźć. Tutaj zaś kambodżańska. No i też wszystkie te rzeczy mają średnio około 1000 lat. Przechodząc tutaj, coś mi się rzuciło w oczy. Jest to sala, jakaś wystawowa chyba, z obrazami. Mówię po cichu, nie chcę być głośno. Tak to wszystko mniej więcej wygląda. Tu jak widać mamy Brytanię 1500-1760. Czyli tutaj możemy znaleźć wszystko z Anglii, z Wielkiej Brytanii. Od w zasadzie XV do XVIII wieku. Ciemno lampa się odbija. Konkretne łóżeczko. Może mieć ze 3 metry szerokości, to śmiało. Ciekawe, czy było wygodne. Jakieś stare klawisze z XVI wieku. To już chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Przynajmniej z tych lat, które tam widzieliśmy. 1500, 1700, bodajże któryś tam rok. Wracamy się, idziemy dalej. Powiem tak, jest to muzeum typowo dla dorosłych. Wiadomo, może się znaleźć coś, co zainteresuje dzieciaki, ale z własnego doświadczenia, jak tu byłem ze swoimi, bardzo szybko chcieli stąd wyjść. Fajnie, cieszyły ich tam widoki jakichś broni, starych szabel i tak dalej, ale generalnie nudziło im się tutaj, bo wiedzieli, że za chwilę będzie ich czekać kolejne muzeum, w którym byłem w zeszłym odcinku, także no, podsumowując, to takie muzeum bardziej dla dorosłych. Nic, idziemy dalej. Europa 1600-1815. Russian Steelwork. Stuli z Rosji. Tak to mniej więcej wszystko wygląda. Nie będziemy się rozgadywać, bo tutaj to w ogóle jest tyle czytania, że masakra. Mi jednego dnia tutaj brakło, ale tak, pokazać mogę.
Mniej więcej jak to wszystko wygląda. Francuskie pianino 1861. To jest stary sprzęt. Tutaj mamy kuszę i udało mi się znaleźć jedną rzecz z Polski. Jest to kusza, ta numer 4. Tutaj mamy różnego rodzaju szczelby i pistolety. I też znalazłem reprezentanta Polski z 1600 do 1625. Cinque, to jest ten tutaj numer 2. Śmiałem się, bo myślałem powiedzieć, a może znajdziemy coś z Polski tutaj, ale pośród wszystkich tych artefaktów to ciężko cokolwiek znaleźć. A tu proszę, druga rzecz z Polski. Tutaj mamy Europę nieco później. To sprzęty muzyczne z XVII wieku. Tu co nieco związanego z naszą religią. To chyba na tyle stąd. Ja się wracam z powrotem, ponieważ naprawdę jest tu tyle ścieżek, przejść i tak dalej, że się można pogubić. Przypuszczam, że nie uda mi się tego zrobić całego, tylko dlatego, że się tu pogubię po prostu. Postaram się przejść wszystko, ale naprawdę. Wszędzie się trzeba cofać, bo jak nie, to się wychodzi w zupełnie innym miejscu. Stare sprzęty z XVIII wieku. A już się zgubiłem oczywiście. Patrzcie, ile tego wszystkiego jest. Nic, muszę się wrócić z powrotem do Europy. Dobra, już wiem mniej więcej jak wygląda podział tego piętra. Rozmawiałem z pracownikiem. No i początkowo dobrze szło. Także wracam się. Ciężko jest podobno zrobić ten budynek cały, mi powiedziano, ale postaramy się. Dobra, dotarłem. Aha, czyli dotarłem z powrotem do głównego holu. Nic. Zwiedzimy sobie teraz prawą stronę. Mamy kolejną salę. Sala jak widać poświęcona bardziej naszej kulturze. Tak jak mówię, staram się za bardzo nie mówić, bo tu słychać każdy jeden szept. To widać, słychać, jaka to cisza. Tutaj mamy śpiewnik, też ponad 500-letni. Ładne witraże. No i znowu powrót na schody. Tutaj też ciekawe miejsce. Ładnie tu, nie powiem. Idziemy dalej. Przez bramę. Tutaj to można się troszeczkę poczuć jak w kościele. Zresztą nawet nie wiem, czy tam przed nami nie będzie widać ołtarza. Tak, chyba jest tam ołtarz. Tak on wygląda z bliska. Zobaczymy, co tu mają w środku. Sprzęt dla księży. To tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. Idziemy dalej. Ok. Kolejne pomieszczenie, które tutaj mamy przed sobą, są to Chiny. Także tematyka może być ciekawa. Generał Gandhi. To jest sporo ciekawych rzeczy, no ale tak jak mówię, trzeba byłoby się w to wszystko wczytać. To jest stare posągi, średnio po 1500 lat.
Krzesło imperialne. Też bardzo stare posągi. Te dwa tutaj pośrednio 1500, a te tu nawet niecałe 2000 lat. Po 1800 około. No. To jest stara kultura. Zawsze mnie to zastanawiało, jak oni są w stanie określić z dokładnością nawet do tych 50 czy 100 lat, ile to może mieć lat. No naprawdę, szapaba dla tych, co to robią. A tu kolejny pokój Japonia. The Toshiba Gallery of Japanese Art. Tu już na wstępie widać, że są dużo ładniejsze te artefakty. Tak się ubierali samuraje. Tutaj też tradycyjne kobiece ubrania. To już jest męskie kimono. Muszę przyznać, zawsze mnie fascynowała historia i obyczaje tam Dalekiego Wschodu czy Południowego Wschodu. Niewątpliwie chciałbym tam kiedyś dotrzeć i zobaczyć to wszystko na własne oczy. Tyle z grubsza, jeżeli chodzi o Japonię. Całkiem małe to pomieszczenie. Idziemy sobie dalej. O wow. Patrzcie się, gdzie dotarłem. No to już muszę użyć tego słowa. Robi wrażenie. Jak widać z Azji, z powrotem przeniosłem się do Europy. Tu widzimy jakieś grobowce. No super miejsce, nie powiem. Tu mnie jeszcze nie było. No ta kolumna, nie chce się mądrzyć, ale według tego, co tutaj pisze, to ma blisko 2000 lat. Zresztą tu tak samo jest wspomniane o tym. Z romańskiego imperium, czyli z rzymskiego imperium. Czyli jak nie mam, ta druga tutaj będzie to samo. No naprawdę, jedna tutaj z ładniejszych sal. O ile nie najładniejsza jak do tej pory. Tu podobnie. Ta kolumna ma około 2000 lat i pochodzi z tego samego miejsca, co za wcześniejsze. Nie wiem, nie znam się na tym, ale mam wrażenie, że wszystkie tu artefakty z tego muzeum są warte grube pieniądze. To już nawet w miliardach chyba nie ma co nawet liczyć. Ciekawe. Ale nie ma się co dziwić. Zbierane rzeczy przez prawie 200 lat, czy tam 150. Znaczy no, zbierane. Nie ukrywajmy, wiele z tych rzeczy tak samo zostało skradzionych z wszystkich tych państw, które były okupowane przez Anglików. Tu kolejna potężna sala. Sobie pan nawet przyszedł malować, rysować. O, całkiem ładnie mu to wychodzi. Nie no, póki co to dla mnie numer 1. Na tyle, jeżeli chodzi o tą salę. Idziemy sobie dalej. No nic, wygląda na to, że przeszłem cały dół. Także wychodzimy na górę. No jest tu co oglądać, jest. Powiem wam, że tak się wydaje, ale to jest chyba najwięcej do oglądania. Tylko, że są to takie drobne, małe szczególiki. I naprawdę ktoś musi mieć o tym pojęcie, musi być tym zainteresowany. Tutaj mamy Wielką Brytanię, ale już ją oglądaliśmy, wchodziliśmy tam od innej strony. Idziemy wyżej. Piętro numer 2. Tutaj mamy taki fajny widoczek na główny hol z góry.
Kolejny temat, ironwork. Czyli jak widać wszelakie wyroby stalowe chyba, z tego co tu widzę. Fajnie z góry to wszystko widać. Mogłem się domyślać, różne stalowe kute bramki, płoty i tak dalej. No i w zasadzie nic więcej tutaj nie zobaczymy z tego co widzę. Także możemy robić zawrót. Tutaj mamy jeszcze co nieco z tej strony. Staram się to przejść znowu dookoła, tyle że nie wiem jaki tu jest układ tych pomieszczeń. Także no, ale postaram się to przejść jakoś dookoła, żeby wszystko jakoś mniej więcej pokazać. Dotarłem właśnie do balkoniku. To już fajny widoczek. Co kawałek widzę taką kopułę. Ciekaw jestem, ile takich jest tutaj w całym tym budynku. O takich małych to już nie wspomnę. No i dobra, tu widzę zejście do renesansu, tam gdzie byłem wcześniej. Tyle, wracamy z powrotem. Wychodzi na to, że muszę przejść teraz znowu na drugą stronę. I zobaczymy co tu jest. Mam wrażenie, że byłem w tamtej sali. No ale jak nie zejdę, nie zobaczę, to nie będę wiedział. Aha, jednak nie byłem. Duża sala. Nie jest nawet jakoś specjalnie opisana, więc nawet nie wiem, z czym mamy dokładnie do czynienia. No, ale z tego co tu widzę, no to Europa na 100%. Dobra, dotarłem znowu do miejsca, w którym byłem, więc robię szybki nawrót. Jest godzina 5. Dzieje się to, czego się obawiałem. Chyba będą zamykać niedługo muzeum, bo słyszałem co nieco z radia. Nie dosłyszałem o której godzinie, no ale już jakieś info się pojawiło, także w sumie póki mnie nie wyrzucą, to stąd nie wychodzę. Ale z tego co zauważyłem, to chyba już mi niewiele zostało. Jesteśmy na 3. piętrze. Zobaczymy co mają tutaj. Tu mamy różnego rodzaju jakby makiety z różnych w zasadzie miejsc, bo tu widzę Londyn, tu mamy Rzym, tu bodajże też Londyn, a zerknę, żeby nie było, że ściemy wale, a jednak Londyn, nie myliłem się. Też ładne te modele. Tu mamy Japonię. Ahmedabad, Indie. Tu część budowli z granady w Hiszpanii. Dotarłem do jakiejś galerii. Wszystko jakby ze szkła. Więc najprawdopodobniej jest to galeria szkła. Też ciekawie to wygląda. Patrzcie jakie poręcze. Taki szybki rzut na tą salę, bo nie jest ona duża. W sumie nie ma co się na temat jej rozkminiać. Dobra, robimy zawrót. Zobaczymy co tu jest jeszcze do zobaczenia. Zobaczymy co tu jest do zobaczenia. Sorry czasem za moje teksty, ale po pierwsze to poliglotą nie jestem, nigdy nie byłem. A dwa, już czasem mi się gubią tak samo nasze polskie słowa. Albo je przekręcę, no ale cóż. Dobra, to by było chyba na tyle. Szukam jeszcze, gdzieś można wejść, zobaczyć coś innego, ale najprawdopodobniej przeszłem wszystko, także to będzie chyba na tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. No tak jak mówiłem, to już jest muzeum stricte dla bardziej dorosłych osób. Myślę, że mimo iż nie interesujesz się za bardzo kulturą, nauką, sztuką i tak dalej, to i tak znajdziesz coś ciekawego dla siebie. Ja zmierzam w stronę wyjścia.
Na koniec Wam jeszcze rzucę parę przebitek tutaj z okolicy tych wszystkich 3 tutaj muzeów. Co, na tę chwilę to wszystko. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!